Kapusta brukselska, Assica oleracea emmifera, zwana brukselką, jest rośliną klimatu chłodnego i wilgotnego. Jest to botaniczna odmiana kapusty warzywnej. Uprawia się ją podobnie jak kapustę białą. Jej współczesną wersję wyhodowano w XVIII wieku w Belgii w okolicach Brukseli. Prawdopodobnie uzyskano ją ze skrzyżowania kapusty głowiastej i jarmużu już w XIII wieku. Wybierając odmiany od wczesnych, średniowczesnych po późne, możemy ją zbierać aż do grudnia, a nawet kwietnia. Powinna być uprawiana na stanowisku słonecznym, gdyż w zacienieniu może nie zawiązać dobrze główek. Brukselkę należy sadzić wiosną i średnio późnym latem, aby uzyskać dojrzałe rośliny jesienią. Minimalna temperatura wzrostu wynosi 6 stopni Celsjusza. Najlepiej rośnie w temperaturze od 12 do 18 stopni Celsjusza. Jeśli jest za ciepło, to główki stają się luźne. Na wysokim około 100 cm pędzie wyrastają w kątach liści liczne pędy skrócone, zakończone małymi główkami zbudowanymi tak jak u kapusty białej. Wysokość roślin jak i liczba główek to cechy odmianowe. Należy pamiętać, że brukselka zajmuje grządkę przez wiele miesięcy, więc stanowisko, na którym będzie rosła, powinno być miejscem zacisznym, bo przy dużych wiatrach wysokie rośliny mogą się położyć. Tu wspomnę, że wysokie odmiany warto palikować. Stanowisko dla brukselki powinno być też miejscem słonecznym, dla uzyskania dorodnych zwięzłych główek oraz o glebie żyznej, z dobrą strukturą, zasobne w wapń. Optymalne pH wynosi 6 do 7. Optymalne pH dla większości warzyw to około 6-8, kapusta brukselska wymaga minimum 6 godzin nasłonecznienia, ale im więcej tym lepiej. Kapusta brukselka ma większą wartość odżywczą niż kapusta głowiasta. Zawiera dużo witaminy C, witaminy B, karoten oraz 2 razy tyle białka co kapusta głowiasta. Jest dobrym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza żelaza, fosforu i wapnia. Ponadto posiada właściwości antynowotworowe, zawiera sulforafan, który jest silnym przeciwutleniaczem. Najczęściej spożywa się ją po ugotowaniu jako warzywo do obiadu. Warto wiedzieć, że gotując brukselkę, dodanie do wody odrobiny mleka niweluje gorzki posmak. Kapusta brukselka wytrzymuje bardzo niskie temperatury. Małe główki liściowe najlepiej dojrzewają w chłodnych, a nawet lekko mroźnych warunkach pogodowych. Sadzenie wiosenne sprawdza się również w klimatach chłodniejszych. W czasie wiązania główek optymalna wilgotność to około od 65 do 75%. Znosi mrozy do -10 stopni Celsjusza, a dobrze wyrośnięte rośliny nawet do -20 stopni Celsjusza. Jednak przy wielokrotnych przymrozkach i kolejnych odwilżach zacznie gnić. Należy ją ostatecznie najpóźniej zebrać po pierwszym przymrozku. Mróz sprawia, że kapusta brukselka traci goryczkę i przybiera na walorach smakowych, podobnie jak jarmuż, jest słodsza i delikatniejsza. Brukselka jest rośliną dwuletnią. W pierwszym roku tworzy główki, brukselki, które zbiera się i spożywa, gdy jest pozostawiona na grządce. W kolejnym roku tworzy kwiaty i nasiona. Kapusta brukselka ma duże wymagania wodne, tak jak inne kapusty, wymaga obfitego podlewania. Aby utrzymać wilgoć na odpowiednim poziomie, można zastosować mulczowanie. Zapewni to utrzymanie niższej temperatury i wilgotności gruntu. Należy podlewać regularnie, zapewniając od 2,5 do prawie 4 cm wody na tydzień zamiast deszczu. Ma jednak mniejsze wymagania glebowe niż kapusty. Udaje się nawet na glebach lekkich i mało żyznych, ale muszą być wtedy dostatecznie nawożone, np. gleby piaszczyste i piaszczysto-gliniaste. Na glebach lżejszych daje słabszy, ale wcześniejszy plon. Odmiany późne najlepiej uprawiać na glebach żyznych i wilgotnych. Najodpowiedniejsze będą gleby gliniaste średnie, mejdi, lesi, gleby dobrze przepuszczalne, czarnoziemy i torf. Idealne będą gleby próchnicze niezakwaszone. Brukselka źle rośnie na glebach kwaśnych, które przyczyniają się do powstawania kiły kapustnych. Aby uniknąć tej choroby, wystarczy utrzymywać odkwaszony odczyn gleby. Brukselkę uprawiamy w pierwszym lub drugim roku po oborniku, przekopanym jesienią jako plon główny lub śródplon. Najlepiej uprawiać ją po roślinach strączkowych lub okopowych. Gleba powinna być głęboko przekopana z obornikiem. Zabieg ten można wykonać też wczesną wiosną. Brukselka nie powinna być uprawiana na tym samym stanowisku przez 4 lata.
Dotyczy to również innych kapustnych. Dobrym przedplonem dla brukselki jest szpinak ozimy i wczesnowiosenny, sałaty, cebula dymka i rzodkiewka. Może to być też groszek zbierany na przykład na zielono. Jeśli na grządce występował mątwik burakowy, nie należy brukselki uprawiać po buraku ćwikłowym, szpinaku i rabarbarze. Jeśli chcesz zaoszczędzić miejsce, między brukselki możesz posadzić wczesne pomidory lub ogórki, ponieważ brukselka bardzo wolno rośnie. Kapustne lubią rosnąć także obok selerów i porów. Nawozimy ją tak jak kapustę zwykłą. Stosuje się obornik w ilości 30 kg na 10 m2. Należy jednak uważać na przenawożenie, gdyż może się przyczynić do tworzenia luźnych główek. Oprócz obornika stosuje się też nawozy mineralne. Na 10 m2 powierzchni dajemy 300 g saletrzaku, który rozrzuca się na kilka dni przed sadzeniem, 300 g superfosfatu 18%, 300 g soli potasowej 40% i 300 g saletry amonowej. Bor jest bardzo ważnym pierwiastkiem w prawidłowym rozwoju kapusty brukselskiej. Kapusta brukselska potrzebuje więcej boru niż większość innych warzyw. Bor jest odżywką dla roślin, stosowaną w niewielkich ilościach dla wszystkich warzyw. Przy jego niedoborze brukselka wytwarza wydłużone łodygi i małe pąki. Należy też pamiętać, że nadmiar azotu powoduje opóźnienie w zawiązywaniu główek, natomiast potas wpływa na to, że główki są zwięzłe i ścisłe. Azot naturalnie znajdziemy w nawozach jak mączka z krwi, mączka z nasion bawełny lub przekompostowany obornik. Jednak też nadmiar potasu wpływa ujemnie na jakość główek, zawierają mniej cukrów i mniej witaminy C, stosuje się nawożenie pogłówne azotem jeśli rośliny są słabe i żółto-zielone. Dawka to 200 g na 10 m2 saletry amonowej. Zamiast nawozów mineralnych najlepiej zastosować pogłównie rozcieńczoną gnojówkę lub krowieniec, pamiętając przy tym, że nadmiar azotu może powodować luźne główki. Warto zastosować kompost jeśli gleba jest jałowa. Do zakwaszania gleby przyczyniają się torf wysoki, saletra amonowa, mocznik, siarczan lamonu, trociny, przekompostowana kora i igliwie. Ponieważ kapustne nie znoszą kwaśnej gleby, należy ją odkwasić wapnem ogrodowym, dolomitem lub popiołem drzewnym. Najlepiej jest wapnować glebę przed sezonem. Można zastosować też nawożenie w systemie typowo rolniczym. Będą to dawki następująco. Optymalna dla brukselki ilość składników mineralnych na 1 hektar wynosi od 150 do 200 kg azotu, około od 100 do 150 kg fosforu oraz od 200 do 250 kg potasu. Przed sadzeniem należy sprawdzić zawartość minerałów w glebie i pozbyć się całego fosforu i potasu oraz 40% azotu. Drugą dawkę azotu, 30%, wnosi się pogłównie w fazie 5 liści, a trzecią, 30%, wysiewa w międzyrzędzia w początkowym okresie wiązania główek. Przy tym nawożeniu należy również pamiętać, aby dobrze zbilansować azot z resztek pożniwnych rośliny przedplonowej, gdyż zbyt wysokie jego dawki powodują wyleganie roślin, nierównomierny wzrost główek oraz występowanie wewnętrznego brunatnienia główek. Nasiona wysiewa się na rozsadniku w połowie kwietnia. Zachowują zdolność kiełkowania przez 3 do 4 lat, natomiast kiełkują po około 3-6 dniach od wysiania. W 3 miesiące po siewie w kątach liści tworzą się małe główki dorastające do wielkości orzecha włoskiego. Kapustę brukselską można uprawiać z rozsady najlepiej multipalet, ponieważ nie lubi przesadzania i zsiewu wprost do gruntu. Popularniejsza jest uprawa z rozsady, gdyż zapewnia lepszy rozwój roślin i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób. Rozsadę sadzi się w końcu maja lub na początku czerwca. Brukselka przeznaczona na plon jesienny to odmiany wczesne, które siejemy w marcu pod osłonami. Taką rozsadę wysadzamy w maju, a zbiór następuje stopniowo przez całą jesień. Na zbiór zimowy, czyli od stycznia do wiosny, brukselkę siejemy w kwietniu, a rozsadę wysadzamy w czerwcu. Siewki sadzimy w rozstawie 60 na 60 cm lub 50 na 60 cm. Odległości pomiędzy rzędami powinny być większe, od 70 do 80 cm. W 2 rzędach lub w pojedynczym rzędzie. Późne odmiany lepiej wysiać nieco wcześniej. Siewki kapustnych często nie udają się na domowych parapetach.
Jest tam zbyt ciepło i jest zbyt mało słońca, co powoduje szybki wzrost, wyciąganie się siewek i ostatecznie rośliny giną. Kapustne powinno przygotować się w inspekcie umiarkowanym, czyli o temperaturze od 10 do 15 stopni Celsjusza. Jeśli nie udaje Ci się wysiew w domu czy inspekcie, spróbuj wysiać nasiona w płytkich bruzdach w gruncie, przykryj warstwą ziemi i osłoń siatką, by nie wyjadły jej ptaki. Przy wysiewie wprost do gruntu zachowujemy takie same terminy jak przy siewie w rozsadniku lub od 2 do 3 tygodni później. Już po od 8 do 14 dniach od siewu obserwuje się wschody. Aby siewki przetrwały, trzeba je podlewać i odchwaszczać oraz chronić przed dużymi mrozami. Przy siewie na miejsce stałe należy przeprowadzić przerywanie zbyt gęsto posadzonych roślin w fazie od 3 do 5 liści. Przygotowanie rozsady trwa około 7 tygodni. Wysiane do skrzynki nasiona należy po 2-3 tygodniach przepikować do doniczek lub wprost do inspektu w rozstawie 6 na 6 cm. Jeśli rośliny ogólnie słabo rosną, można zasilić je roztworem saletry amonowej w ilości 3 g na 1 litr wody. Jeśli zahartujesz rozsadę, to możesz wysadzić ją do gruntu w połowie kwietnia. Warto wówczas już na tym etapie zabezpieczyć brukselkę przed śmietką kapuścianą. Użyj odpowiedniego preparatu lub osłoń siatką, moskitierą o odpowiedniej gęstości oczek. Ochrona przed śmietką polega na umoczeniu korzeni w papce z wody, gliny i torfu z dodatkiem preparatu np. Fytsol w ilości 5 g na litr. Można też stosować kołnierze wokół rośliny lub włókninę. Aby otrzymać ładne krępe siewki w rozsadzie, należy przyjąć, że siejemy 3 g nasion na 1 m2 wrzątki co 10 cm. Nie można pozostawiać długo sadzonek w pojemnikach, przesuszać ich i doprowadzać do skarlenia. Należy je wysadzić natychmiast, gdy są gotowe. Z 1 g nasion otrzymamy od 100 do 200 roślin zależnie od warunków i jakości materiału siewnego. Przed sadzeniem na miejsce stałe odrzucamy siewki małe i chore. Jeśli gleba na zagonie jest bardzo sucha, należy ją na kilka godzin przed sadzeniem zlać wodą. Najlepiej przed samym sadzeniem nawodnić i glebę i sadzonki. Rośliny po przesadzeniu przyjmują się około 10 dni. Po tym okresie należy zasilić je nawozem saletry. Po upływie 2 tygodni ponownie stosuje się saletrę. Zamiast saletry możesz użyć w tym celu gnojówki lub krowieńca rozcieńczonego 5-krotnie z wodą. Potem powtarzamy nawożenie co 4 tygodnie. Dalsza pielęgnacja polega na odchwaszczaniu i płytkim wzruszaniu gleby, najlepiej motyką wokół roślin i planetem ręcznym w międzyrzędziach. Od drugiej połowy maja konieczne jest obfite podlewanie, zarówno w czasie suszy. Brak wody znacząco wpływa na jakość plonów. W czasie suszy niepodlewane główki zaczynają być luźne i jakby rozkwitają. Podlewanie jest najbardziej potrzebne w okresie intensywnego tworzenia główek. Przypada ono na sierpień i wrzesień. Dzięki głębokiemu korzenieniu się, brukselka jest wytrzymalsza na suszę niż inne kapustne, ale należy pamiętać o odpowiednim jej nawodnieniu w okresach upałów. Najlepsze dla zwięzłych główek są słoneczne, chłodne dni i noce. Czasem konieczne jest ogławianie brukselki, czyli usuwanie szczytu z liśćmi na końcu łodygi. Robi się to, jeśli z różnych przyczyn, np. zbyt późnego posadzenia lub przenawożenia, brukselka nie zaczęła zawiązywać główek we wrześniu. Usunięcie szczytu rośliny hamuje jej wzrost, ale przyspiesza zawiązywanie się główek. Jednocześnie może też to osłabić roślinę, a sam plon może być mniejszy. Zależy to od terminu wykonania i odmiany brukselki. Tak więc ogławianie, którego termin przypada na wrzesień, ma głównie na celu przyspieszenie dorastania zawiązanych już główek w górnej części rośliny. Jeśli ogławianie wykonamy zbyt wcześnie, utworzą się luźne główki i nastąpi niski plon. Jeśli ogławianie wykonamy zbyt późno, zabieg będzie nieskuteczny. Najodpowiedniejszym terminem jest okres, gdy zawiązane są dolne główki, które osiągnęły średnicę 3/4 swojej wielkości, to znaczy około 2 cm. Po od 4 do 6 tygodni od ogławiania następuje zbiór. Liście ze szczytu pędu można gotować i jeść. Usunięcie ich z rośliny pozbawi także mszyce miejsc, gdzie mogą się chronić i żerować. Zabieg ogławiania dotyczy warzyw przeznaczonych na zbiór jesienny, nie zimowy, bo w ten sposób obniża się ich mrozoodporność. Ogławiane rośliny powinny mieć wykształcone wszystkie główki, a główki znajdujące się najniżej powinny posiadać około 2 cm średnicy.
Plon roślin nieogławianych może być niższy nawet o 20%, ale ogławianie musi być prawidłowo przeprowadzone. Ogławianie istotnie zwiększa plon odmian wczesnych, natomiast u odmian późnych nie ma większego wpływu na wysokość plonów. Jeśli usuniemy dolne liście wyrastające u podstawy, ograniczymy nadmierny przyrost dolnych główek. Zabieg okopywania i podsypywania brukselki jest zbędny. Ma on na celu ochronę rośliny przed dużymi mrozami, ale brukselki świetnie radzą sobie z mroźną pogodą. Zbiór główek możemy przeprowadzać wielokrotnie, w miarę dorastania główek. Zwykle zbiera się od dołu rośliny, ale przeważnie zbiory następują późną jesienią po pierwszych silniejszych przymrozkach, które powodują wzrost zawartości cukrów w główkach, wpływając korzystnie na ich smak. Jednak mróz obniża zawartość witaminy C w warzywie. Jedna pełnowymiarowa, zdrowa roślina może przynieść od 0,9 do 1,3 kg plonów. Przeciętny plon to od 6 do 10 ton z 1 hektara. Główki liściowe dojrzewają szybciej, gdy jest chłodniej, a wolniej, gdy następuje ocieplenie. W miejscu po zebranej główce liściowej nie formuje się następna główka. Wyjmuje się całą roślinę z gleby wraz z korzeniami i dołuje się w piwnicy, można brać wtedy stopniowo główki, odłamując je. Można też całą roślinę wraz z bryłą korzeniową zadołować, ustawioną jedną obok drugiej, pionowo w zacisznym i osłoniętym miejscu lub w dołach o szerokości 1 metr i wysokości takiej jak ma roślina. Gdy nadejdzie mróz, doły przykrywa się z wierzchu deskami lub palikami, a następnie kładzie warstwę słomy. Zadołowane rośliny powinny być okryte. Zamrożone rozmraża się i odrywa od łodygi. Jeśli przechowujemy w pomieszczeniu, to powinna tam panować temperatura od 0 do 2 stopni Celsjusza, a wilgotność wynosić 85%. Może to być zagłębiony inspekt lub widna piwnica. W takich warunkach brukselka może leżeć do lutego. Można też pozostawić brukselkę w gruncie i stopniowo zbierać przez całą zimę, o ile jest mroźna i nie ma częstych odwilży, gdyż naprzemienne zamarzanie i rozmrażanie spowoduje jej gnicie i choroby grzybowe. Można tak zbierać brukselkę do połowy stycznia. Najlepszy moment zbioru brukselki jest, gdy główki są już duże i twarde, ale listki zewnętrzne nie zaczynają jeszcze żółknąć. Oberwane główki mogą być przechowywane w pomieszczeniach o dużej wilgotności, to jest od 90 do 95%, w temperaturze od 0 do 2 stopni Celsjusza, przez 4 tygodnie, a w temperaturze od -2 do -3 stopni Celsjusza, przez 10 tygodni. Można także zebrać brukselkę i zamrozić w zamrażalniku. Na mniejszych plantacjach zbiera się je sukcesywnie, w miarę ich dojrzewania, a na większych obszarach, jednorazowo, mechanicznie z jednoczesnym sortowaniem. Podczas przechowywania w temperaturze 10 stopni Celsjusza już po tygodniu widoczne jest żółknięcie liści i przebarwienie głąbików. Kapusta brukselska jest bardzo wrażliwa na działanie etylenu, który powoduje żółknięcie główek, odpadanie liści, starzenie się i wzrost gnicia. Należy unikać jej składowania razem z warzywami lub owocami wydzielającymi etylen, jak na przykład dojrzewający banan. Jeśli występują szkodniki, można zastosować preparaty chemiczne na pchełki, gąsienice i mszyce, z 14-dniową karencją. Lepiej jednak zastosować nieszkodliwe dla ludzi preparaty bakteryjne jak dipel lub baktoszpiejne. Liście żółknące z objawami chorób usuwamy i wyrzucamy, to pozwala na ograniczenie rozprzestrzeniania się patogenów. W lipcu i sierpniu można opryskać wszystkie rośliny kapustne wyciągiem z liści pomidorów, selerów lub piołunu. Zapobiega to atakom motyla bielinka i piętówki kapustnicy. Świeże liści zalewamy wodą w takiej ilości, żeby je zakryło, i odstawiamy na 24 godziny. Potem przecedzamy i rozcieńczamy z wodą. Na 1 litr specyfiku dajemy 5 litrów wody. Najskuteczniejszy będzie oprysk z piołunu z dodatkiem mydła potasowego. Dodajemy 1 łyżkę mydła na 1 litr gotowego oprysku. W sierpniu warto podlać rośliny kapustne gnojówką z wrotyczu, która wytępi szkodniki, również te glebowe. Oprócz mszyc, śmietki kapuścianej i bielinka brukselce może zagrażać tantniś krzyżowiaczek i bielinek rzepnik. Z chorób trzeba uważać na wspomnianą kiłę, a także mączniaki i rdze. Gdy temperatura utrzymuje się w okolicach 6 stopni Celsjusza, brukselkę zaczynają atakować choroby grzybowe. Czynnikiem chorobotwórczym zgorzeli siewek, czyli czarnej nóżki, są różne grzyby.
Są to grzyby pasożytnicze żyjące w glebie, jak Erchizoctonia solani, Olpidium brassica, Pythium debarianum, które rozwijają się szybko w sprzyjających warunkach i atakują młode rośliny. Choroba atakuje szyjki młodych roślin. Czarne plamki rozprzestrzeniają się na dolnej części łodygi, roślina więdnie i zamiera. Powstawaniu choroby sprzyja nadmierna wilgotność powietrza, gleby oraz gdy są zbyt gęsto posiane. Gdy choroba się już pojawi w inspektach i w rozsadniku, ciężko ją zwalczyć. Należy zmniejszyć podlewanie, chore rośliny usunąć, a inspekt często wietrzyć. Lepiej jest zapobiegać tej chorobie. Nasiona zaprawia się odpowiednimi fungicydami. Na rozsadnik wybiera się wówczas gleby lżejsze, przepuszczalne i niezbyt wilgotne. Należy unikać miejsc, na których w poprzednim roku występowała zgorzel. Lepiej siać rzędowo niż rzutowo, nasiona przykrywamy glebą, a wierzch gleby warstwą popiołu drzewnego lub gruboziarnistym piaskiem. Można użyć też perlitu, który chłonie nadmiar wilgoci z powierzchni. Przy siewie do skrzynek używamy nowej gleby albo starą odkażamy np. przez parowanie, gorącą parą, roztworem wody utlenionej albo przez wypalanie. Najlepiej temperaturę gleby doprowadzić do od 70 do 90 stopni Celsjusza i utrzymywać ten poziom przez 20 minut. To odkazi całą glebę z grzybów, pasożytów i wirusów, a także niszczy chwasty i ich nasiona. Po takim zabiegu parowym posianie nasion lub sadzenie siewek jest możliwe najwcześniej po 10 dniach. Na tydzień przed siewem można zastosować też chemiczne odkażanie gleby, np. Terrafunem albo T40. Zaleca się również odkażenie skrzynek i okien inspektowych wrzącą wodą z dodatkiem sady oczyszczonej albo 4% chlorkiem bielącym lub 5% formaliną. Inspekty wietrzymy, utrzymujemy temperaturę w wysokości od 10 do 15 stopni Celsjusza. Mączniak rzekomy kapustnych. Sprawcą tej choroby jest Peronospora brassica. Objaw to żółknięcie i zamieranie liścia, także więdnięcie całych roślin. Grzyb powstaje przy dużej wilgoci gleby, powietrza i nadmiernym podlewaniu. Objawia się szarym nalotem u spodu liści. Aby uniknąć tej choroby, należy siać nie za gęsto, podlewać umiarkowanie i wietrzyć inspekt. Chemicznie zwalcza się opryskując rośliny dichtane M45, dokładnie opryskując spód liści. Kiła kapustnych. Jest to jedna z groźniejszych chorób, gdzie czynnikiem chorobotwórczym jest Plasmodiofora brassica. Poraża rośliny kapustne w różnych fazach rozwoju. Młode rośliny w inspekcie zazwyczaj giną, a starsze na grządce żółkną, łatwo więdną, zamierają albo słabo rosną, nie zawijając główek. Są to zarodniki grzyba, które mogą przetrwać w glebie od 4 do 5 lat. Patogen, stykając się z korzeniem rośliny, przenika w jej głąb. Na korzeniach pojawiają się niekształtne guzy. Z czasem ciemnieją i gniją. Kiła rozwija się tylko w roślinach z rodziny krzyżowych, dlatego najważniejszym zabiegiem zapobiegawczym jest stosowanie zmianowania. Nie uprawiamy na skażonym miejscu warzyw z tej rodziny przez od 4 do 5 lat. Dotyczy to również chwastów z tej rodziny. Po tym okresie stosuje się wapno i dopiero potem można ponownie uprawiać kapustne. Na glebie zakwaszonej i podmokłej kiła występuje częściej. Chorobie zapobiegamy stosując jesienne wapnowanie nawozem wapniowym tlenkowym, 1,5 do 5 ton na hektar. Na glebach lekkich nie przekraczać 1,5 tony na hektar. Ponieważ wapnowanie uwstecznia bor, stosujemy także wiosną, superfosfat potrójny, borowany. W razie występowania kiły w inspektach i szklarniach przeprowadza się dezynfekcję jak przy zgorzeli siewek. Sadzi się tylko zdrową rozsadę bez narostów na korzeniach. Przed sadzeniem zaleca się zanurzenie korzeni z rozsady w papce z gliny i torfu z dodatkiem topsinem. Po zastosowaniu regularnie podlewamy rośliny. Porażone rośliny usuwa się i pali lub zakopuje gdzieś daleko, a glebę odkaża wapnem palonym. Sucha zgnilizna kapustnych. Chorobę wywołuje fomalingam. Poraża rośliny podczas uprawy oraz w kopcach i przechowalniach. Rozprzestrzenia się łatwo za pomocą zakażonych nasion, a także resztek pozostawionych w grządkach. Podobna do czarnej nóżki, roślina robi się czarna, gdy grzyb atakuje, a potem ginie, jeśli jest słaba. Rośliny silniejsze rozwijają się normalnie, przekazując patogen dalej. Na grządce możesz wykryć chorobę 2 do 3 tygodni po posadzeniu rozsady.
Chore rośliny są opóźnione we wzroście, a ich dolne liście mają czerwoną barwę. Na korzeniach tworzą się czarne drobne punkty. Zwalczamy tak jak zgorzel siewek. Nie można potem uprawiać kapustnych na tym miejscu przez 6 lat. Kolejną chorobą, która może zaatakować brukselkę, jest wewnętrzne brunatnienie główek kapusty brukselskiej. Choroba ta atakuje wyłącznie brukselki. Jej pierwsze objawy zauważono w Wielkiej Brytanii i Holandii. Występuje również w Polsce. Główki są odbarwione wewnątrz, a liście różowieją. Plamy początkowo niewielkie, rozszerzają się, potem główki brunatnieją i gniją. Objawy widoczne są jedynie wewnątrz, na zewnątrz wygląda zdrowo. Chcąc zapobiegać tej chorobie, należy wybierać odmiany odporne jak na przykład Jade, nie uprawiać brukselki na glebach torfawych i nie stosować zbyt wysokich dawek azotu. Przyczyną bywa brak wapnia w roślinie, dlatego warto nawozić azotem w formie azotanowej. Azot amonowy i wysokie dawki potasu utrudniają roślinie pobieranie wapnia. Czerń krzyżowych. Gdy Alternaria brassica wywołuje tą chorobę, to w pierwszym roku można zauważyć duże ciemne plamy. W tym obrębie tkanka stopniowo umiera. Wiosną widoczne są luźne naloty na powierzchni liści. Grzyb zimuje w kopcach i poraża rośliny w kolejnych latach. Atakuje kolejno pędy i łuszczyny. Plon znacznie się zmniejsza. W celu zapobiegania, od 3 do 7 dni przed kopcowaniem rośliny opryskuje się np. sadoitem albo zaprawą nasienną T. W kolejnych latach chorobę zwalcza się preparatami grzybobójczymi np. miedzianem, cynkotoksem. W porze deszczowej, w lipcu opryski powtarza się co 10 dni. Po zbiorach, pozostałości roślin pali się. Nasiona najlepiej odkazić i zaprawić. Oprócz chorób, być może będziemy musieli zmagać się ze szkodnikami roślin kapustnych. Wczesną wiosną pojawiają się pchełki ziemne. To czarne chrząszcze o metalicznym połysku lub z żółtymi paskami. Dorosłe owady zimują w zakamarkach, pod resztkami roślin, kamieniami, w trawie. Początkowo żerują na chwastach z rodziny krzyżowych, potem przenoszą się na młode siewki kapustnych. Uszkadzają listki, pojawiają się gdy jest słonecznie i sucho, mogą zniszczyć całą roślinę. Można je zwalczać częstym zraszaniem roślin lub opylaniem po zraszonej roślinie popiołem. Śmietka kapuściana. Ten szkodnik roślin kapustnych ma kilka pokoleń w ciągu roku. Najgroźniejsze jest pierwsze pokolenie, które atakuje młode siewki. To niewielka ciemnoszara muchówka, podobna do muchy domowej. Jeśli na twojej kapuście siedzą muchy, to wiedz, że to nie są zwykłe muchy, tylko szkodniki twoich plonów. Na przełomie kwietnia i maja mucha śmietki składa jaja, są białe i podłużne, widać je na szyjce korzeniowej lub obok. Białe larwy żerują początkowo na korzeniach, potem wgryzają się wewnątrz rośliny. Uszkodzone więdną i giną albo słabo rosną. Drugie pokolenie występuje w lipcu i sierpniu, wyrządza wówczas mniejsze szkody, ale ich żerowanie może być przyczyną bakteriozy i innych chorób. By je zwalczać, odkaża się termicznie glebę i stosuje środki owadobójcze. Fungicydy stosuje się na 3 dni przed pikowaniem roślin. Dobre rezultaty daje zanurzenie korzeni rozsady przed posadzeniem w papce z gliny z krowieńcem lub torfem w stosunku 1:1 z dodatkiem prymicydu 30. Należy pamiętać, że są to środki silnie trujące. Chowacz czterozębny. Atakuje kapustne w każdej fazie rozwoju. Dorosły owad to mały chrząszcz z długim ryjkiem. Zimuje pod liśćmi lub w ziemi, początkowo żeruje na chwastach. Samica nakłuwa łodygę i składa tam jaja. Tworzy się tam wypukła plama, potem larwy drążą w roślinie. Zaatakowana rozsada więdnie i ginie, starsze rośliny stopniowo zamierają. Zwykle stosuje się karbatoks lub gamma-karbatoks. Żółte i uszkodzone liście należy usuwać, jak również resztki roślin wraz z korzeniami. Glebę należy dobrze przekopać. Chowacz galaszówek, chrząszcz podobny do chowacza. Uszkodzona przez niego roślina tworzy zgrubiałą tkankę, wewnątrz są małe larwy z żółtą główką. Paciornica krzyżowianka. Powoduje znaczne straty w plantacjach, to muchówka, która pojawia się w maju. W czerwcu składa jaja między liście, larwy żywią się sokiem liści, co powoduje ich zniekształcenie, mogą przetrwać na chwastach z tej rodziny. Rośliny należy opryskać odpowiednim preparatem 14 dni po posadzeniu rozsady.
Zabieg należy powtórzyć 3-krotnie w odstępach 3-tygodniowych, aż do chwili zwijania się główek. Bielinek kapustnik. Choć to piękny motyl, jego gąsienice żerują na liściach kapustnych, są tak żarłoczne, że pozostanie tylko siatka nerwów liści. W ciągu roku wylęgają się 2 pokolenia. Pierwsze wiosną i jest nieliczne, żeruje na chwastach z rodziny krzyżowych. Drugie lipcowe pokolenie jest groźniejsze, jaja można niszczyć ręcznie, na przykład rozgniatać przez szmatkę, a larwy zbierać. Na większym obszarze stosuje się chemiczne opryski. Naturalnym wrogiem bielinka jest bryłkarz bieliniak, który składa jaja w żywych gąsienicach motyla, potem na larwie tworzą się kokony podobne do jaj bielinka. Larwy bielinka giną też za pomocą przeniknięcia bakterii do ich ciała. Można stosować dipel, to w nim znajdują się owe bakterie, stosuje się go w okresie masowego wylęgu motyla, jest on środkiem ekologicznym, nieszkodliwym dla człowieka. Bielinek rzepik, to motyl podobny do kapustnika, zwalczamy go tak samo. Piętówka kapustnica. Jest to motyl nocny, gąsienice wgryzają się w główki i zanieczyszczają je odchodami, zwalczamy tak samo jak bielinka. Rolnice, to nocne motyle, gąsienice żerują na korzeniach, między innymi kapustnych, ale też innych roślin, powodując ich zamieranie. Sposób zwalczania to rozrzucenie przy roślinach w międzyrzędach, w postaci kawałków ziemniaka zatrute foszlorem płynnym. Mszyca kapuściana. Pojawia się, gdy jest słonecznie i sucho, są to mszyce zielone i trudno je początkowo zauważyć na zielonych liściach, wysysają soki z roślin, liście kurczą się, a roślina przestaje się rozwijać. Opanowane kwiatostany nie wytwarzają nasion. Oprysk należy rozpocząć, gdy dolne główki osiągną wielkość nasion grochu, zabieg stosuje się co 14 dni od końca września do początku października. Słodyszek rzepakowy. Ciemnoniebieski lub miedziano-zielony chrząszcz, przypomina pchełkę ziemną, ale nie skacze. Składają jaja w pączkach kwiatowych, żerują na nich i roślina nie może wytworzyć nasion. Można uprawiać odmiany zarówno wczesne, jak i późne. Prawdziwi miłośnicy brukselki muszą wypróbować odmianę fioletową tego warzywa. Średnio wczesna odmiana Red cechuje się okresem wegetacji, który trwa od 100 do 110 dni. Zbiór od października, kończąc w grudniu. Jade wczesna odmiana pochodząca z Japonii. Zbierzemy ją o 2 tygodnie wcześniej niż inne odmiany, będąc jednocześnie bardzo plenną, a główki są na całej długości łodygi. Osiąga wysokość 50 cm i jest odporna na brunatnienie główek. Festjuendiville jest to stara powszechna plenna odmiana pochodząca z Niemiec, na użytek zimowy. Zbiory przeprowadzimy po 5 miesiącach od wysiewu, dorasta do 90 cm wysokości, dobrze się przechowuje. Maczuga odmiana pochodzenia polskiego, wyprowadzona z odmiany Sande, późna i plenna. Najlepsza do polskich ogródków. Ma mniejsze wymagania glebowe niż pozostałe odmiany i jest odporna na choroby. Bardzo plenna, nadaje się na uprawę zimową. Główki średniej wielkości, ciemnozielone. Dorasta do 70 cm, jest idealna do mrożenia. Inne odmiany średnio późne o średnich i dużych główkach to Lunet, Cytedel, Pirgeant, Parsefel, ale są to mieszańce i nie poleca się zbierania z nich nasion, gdyż mogą nie powtórzyć cech odmiany. Pirgeant to odmiana mieszańcowa pochodzenia holenderskiego, wczesna, ale nadaje się też do upraw średnio późnych. Roślina niska, okres wegetacji to 160 dni, a główki zbiera się jednorazowo, dobrze nadaje się do mrożenia. Odmiana wytrzymała na mróz i wymaga ogławiania. Persifal odmiana holenderska, okres wegetacji 170 dni, główki są mniejsze, wykorzystywana w uprawie rolniczej. Lunet, holenderska odmiana, wysoka z główkami o średniej wielkości, średnio późna dobra do zamrażania. Cytedel, średnio wysoka odmiana holenderska, małe główki lekko wydłużone, średnio późne, plenna, dobra do mrożenia. Karpo wczesna odmiana o średnim wzroście i średniej wielkości. Odmiany średnio wczesne o dużych główkach i bardzo plenne to Valiant, Lacelot, Ekrapeles. Lancelat to odmiana holenderska dobra na słabsze gleby. Uprawia się ją w mniejszej rozstawie, gdyż w zbyt dużej tworzy za duże główki. Nadaje się więc do małych ogródków. Główki są ciemnozielone, odmiana średnio wczesna.
Możemy też podzielić brukselki według okresu wegetacji, aby optymalnie zaplanować, jak będziemy korzystać z grządki. Wczesne, których produkcja zamyka się od 100 do 150 dniach, np. Abacus, Brilliant, Cyrus, Helemus, Spidia. Średniowczesne, wymagające okresu wegetacji około od 150 do 180 dni, np. Diablo, Ostia, Prezes, Sofia, Steadia, Alencia, Brest. Średnio późne, dojrzewające po około od 180 do 200 dniach wegetacji, np. Appetita, Neptuno, oraz późne, nadające się do zbioru po ponad 200 dniach uprawy, np. Ajax.